Siema, dzisiaj w odcinku jedno z najlepszych S2000 w Polsce oraz pierwsza kobieta na naszym kanale. Przed Wami S2000 Any. Więc dobra, witamy się teraz z Aną. Siemanko. Siema. No i powiedz mi, co my tutaj mamy? Mamy tutaj S2000. Chyba, że wolicie mówić S2K, S2K, jak komu wygodnie. Albo Sonic, ten konkretny egzemplarz. Jest to S2000 z roku 2003, więc jest to przedlift. Czy AP1, czy AP2, to zaraz dojdziemy do tego definicji, bo to jest akurat ciekawe, jak ludzie wciąż mylą. W kolorze Monte Carlo Blues, oczywiście już jest troszeczkę poprzerabiany, nie będę się teraz rozgadywać, bo na pewno zaraz to poruszymy. Pierwsze, co mi byśmy powiedziałeś chcieli tutaj, wiedzieć? Sonic. Czemu Sonic? Sonic, O czemu co chodzi Sonic? z tymi wszystkimi to jest Sonicami? Zasonikowany. Generalnie jest to po prostu moja fanaberia, że ja od zawsze traktuję swoje samochody, motocykle trochę jak dzieci i lubię je pieszczotliwie nazywać, związuję się z nimi bardzo, jest mi ciężko je rozsprzedawać, rozstawać się. Po każdym swoim samochodzie płakałam żywnymi łzami, serio. Czyli przywiązujesz się I do to tych jest po samochodów. prostu jakiś taki wyraz tego, że to jest moja dusza, jest tu włożone serce, czas, praca, podkrew, łzy. A generalnie jednym z moich ulubionych zwierzaczków jest jeż. On jest szybki i jest niebieski. No więc jaki jest szybki niebieski jeż? Proste. Czyli Sonic to jest określenie ogólnie całego twojego samochodu. To jest jego imię. Tak jak Jego człowiek ma imię, to jest jego imię. Te wszystkie Soniki, właśnie te pluszaki, to je kolekcjonujesz? To jest tak jak z samochodami, że musisz Żeby było mieć jak śmieszniej, najwięcej? przysięgam, nikt mi w to nie wierzy. Nie kupiłam żadnego z nich. Jest ich masa, ale ja je wciąż dostaję i z przyjemnością przyjmuję kolejne. Więcej Soników samochód wytrzyma. Jednego tego największego dostałam od męża, tu trochę akurat wyprosiłam, ale to jest też fajne, bo zawsze jest ten znak rozpoznawczy na eventach, zawsze gdzieś tam to wystawiam i może to jest trochę babskie, może dla kogoś to jest jakieś cringe'owe, ale nie wiem, ja to lubię, to jest moje. Zresztą w Japonii, jak mieliśmy okazję być, to faktycznie wszystkie te samochody ich są zapluszowane. I oni też to lubią i no nie wiem, po prostu wiecie, feed your inner child, dlaczego nie? Mnie to cieszy, a samochód jest przecież dla mnie, jest wyrazem mnie, tak jak obraz dla artysty i ja tak to traktuję. Doceniam każdą indywidualną rejkę i pomysł każdego na swój samochód, więc... To teraz mi powiedz, czemu w ogóle Sonic, czemu SK? Czemu SK? Nie mogę powiedzieć, że ten samochód kupiłam, ale mogę powiedzieć, że sobie go wybrałam, ponieważ mówiłam o nim niejednokrotnie, mówiłam o tym często, że jest to moje marzenie. Ogólnie jestem hondziarą od zawsze, z krwi i kości. Nie wiem dlaczego, gdzieś za dzieciaka już miałam ciągoty do motocykli Hondy, samochodów Hondy, doceniam kunszt. Doceniam bezawaryjność, z tego Honda słynie i mogę to tylko poprzeć, więc gdzieś tam faktycznie S2000 było ogromnym moim marzeniem. Teraz już wyżej jest tylko NSX, prawda? Więc na razie mam go na ręku. Jak hondziara, ale no to może... NSX gdzieś tam jest, nie? Może kiedyś do tego dojdzie. No oczywiście jesteśmy szybcy i wściekli, wiadomo. Bardziej byłam zawsze team Johnny Tran niż Suki, bo te różowe kolory mniej do mnie przemawiają, chociaż akurat dzisiaj kłamię. A w związku z tym, że mówię, że go nie kupiłam, bo ja go dostałam. To jest mój prezent ślubny. Dostałam go od męża, przyjechał na ślub, zaraz tak naprawdę po tym, jak faktycznie skończyliśmy ceremonię. Nie spodziewałam się tego, aczkolwiek spodziewałam się, że dostanę samochód, bo mąż mi zaczął dziwnie znikać. Więc jak facet mówi, że wychodzi na godzinę, a wraca po 5, to są tylko dwie opcje. Wykluczyłam tą pierwszą, więc stwierdziłam, na pewno będzie to samochód. W tym czasie akurat mówiłam o dwóch samochodach regularnie, że bardzo mi się podoba MR2 i S2000. I byłam przekonana, że będzie to MR2, bo dla mnie to było za grubo. Ja z tego marzenia zaczęłam już trochę rezygnować, bo jest ciężko kupić S-kę, jest ciężko kupić zadbaną S-kę, taką, której jesteś w stanie zaufać, że coś dziwnego się z nią nie działo, po prostu w innych rękach. No może bez przesady z tym kołem, ale silnik, tak, bo to nie jest kaseria. I no po prostu los i cudowny człowiek, który gdzieś tam za kulisami siedzi, załatwił to za mnie i to jeszcze w absolutnie moim wymarzonym kolorze, więc takie szczęście mnie spotkało. Wyglądał inaczej, od tamtego momentu to jest już gdzieś tam moja wizja, nasza wspólna praca i sporo się pozmieniał. Dobra, ale jakie to jest w ogóle uczucie, jeżeli to było twoje marzenie? Ty się nie spodziewałeś, że raczej go dostaniesz. Może o jakimś samochodzie, tak jak mówiłaś, MR2 i nagle widzisz, wiesz, że przyjeżdża czymś takim i że to jest twoje. Nie spodziewałam się absolutnie, jeszcze mnie tam oszukał, bo chyba w pudełku od zegarka był kluczyk, myślałam przez chwilę, że zegarek, ale mnie sparaliżowało absolutnie. Do dzisiaj w sumie jestem zła za swoją reakcję, bo wiecie, no czego się można spodziewać. YouTube'owa reakcja jest, Boże, samochód, nie, płaczę, a ja po prostu stałam
Dziękuję. Zgłupiałam totalnie, nie dochodziło do mnie absolutnie. Ja dopiero zaczęłam cieszyć i płakać się, jak tym samochodem odjechałam stamtąd faktycznie, co było w ogóle wydarzeniem, bo tak, siedzę po prawej stronie, samochodem, który słynie z tego, że zabija ludzi, ma ksywę Widowmaker, w wielkiej sukni ślubnej, zmieniam lewą ręką praktycznie drugi raz w życiu, ale tak wiecie, już prawilnie, że aż do domu kilkadziesiąt kilometrów musiałam wrócić z tego ślubu, więc props też za zaufanie. Widocznie mąż uważa, że umiem jeździć, skoro podarował mi niełatwy samochód w niełatwym setupie jeszcze RHD. W jakim stanie był wtedy już? Był zadbany już blacharsko, to znaczy faktycznie góra została zrobiona, on był rozebrany, był pomalowany, więc lakier wyglądał już bardzo dobrze. Okej, czyli był w tym lakierze teraz, który mamy tutaj na Był w tym lakierze, tak. Natomiast miał seryjne zderzaki, seryjną maskę, wyglądał dość seryjnie, miał tylko jakąś tam delikatną dokładeczkę. Inne koła, był na rotach, również białych. Uważam, że on po prostu wiedział, jakie kolory ja lubię i zrobił to faktycznie wszystko pode mnie, więc wyglądał już wtedy super. Natomiast podłoga i cały spód, stan zawieszenia wołał o pomstę do nieba i nawet nie spodziewałam się, jak jednak źle jest. Angielsko było po prostu. I ja wiedziałam, że ten samochód zostaje ze mną od tamtego momentu do końca życia. Ja z nim pewnie do grobu pójdę, możecie mnie w nim spalić i włożyć pod ziemię. Więc przyszykowałam się na to, że będzie tu dużo pracy, dużo pieniędzy, dużo czasu. I faktycznie 1,5 roku temu przestał od jesieni do wiosny u chłopaka na przerobieniu wszystkiego. Był rozebrany absolutnie do ostatniej śrubki. Czyli od tego zaczęłaś? Od wszystko wszyściusieńko. Praktycznie tak. Czyli tam po drodze zdążyło wjechać jakieś ładniejsze kółko, troszeczkę odświeżyłam sobie wnętrze, zrobiłam te elementy z granatowej alkantary, bo już tak chciałam troszeczkę pod Czyli siebie. już tam próbowałaś troszkę modyfikacji wprowadzać, nie? No wiesz, żeby cieszyło oko, ale potem stwierdziłam, że jednak najważniejszy dla mnie jest ten dół, bo ja chcę, żeby on przeżył jak najdłużej. No, żeby nie było gorzej też, nie? Więc tą konserwacją zajęłam się dość mocno i ogromnie się cieszę, że to zrobiłam, bo teraz ufam temu, co będzie w następnych latach i wiem, że kolejny taki remont, to teraz mam ten interwał, nie? Elementy jeszcze zawieszeniowe, to znaczy ten samochód miał ogromny problem z geometrią i trochę nie mogliśmy wykryć dlaczego. Cały czas pływał. Przez pierwsze 7 miesięcy ja nie byłam w stanie tym samochodem się cieszyć. On mnie trochę drażnił, denerwował, że ja wiedziałam, że jest taki potencjał w S2000. Ja wiedziałam, jak ten samochód potrafi jeździć. Nie prowadził się. Myszkował, kręcił się, zmieniał pasy sam. Różnie bywało. I dopiero jak wymieniliśmy sanki przód, sanki tył i jeszcze okazało się, że była krzywa zwrotnica i wsadziliśmy to nowe, to może tu był pojechałam na geometrię do bardzo dobrego, zaufanego miejsca i jak wyjechałam z tego warsztatu, oni mi tą geometrię ustawili i jeszcze powiedzieli mi, że tak równej S2000 to dawno nie widzieli, co mnie zaskoczyło. I jechałam do domu i płakałam z radości, że on naprawdę jednak potrafi tak jeździć, tak się prowadzić i to było to, nie? Miłość po raz drugi. W pierwszym odcinku z Polatane mieliśmy dla Was konkurs na koszulki. Zwycięzcy są już wybrani, prosimy o kontakt na Instagramie. A jeśli nie widzieliście tych filmów, koniecznie sprawdźcie poprzedni film z Suprą Łukasza albo pierwszy odcinek o całej ich kolekcji samochodów. Linki macie poniżej. To teraz przejdźmy już do samochodu stricte i jego modyfikacji. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, gigantyczne skrzydło. O Boże, najczęściej słyszana przeze mnie uwaga. Jeśli ktoś ma coś do zarzucenia, jeśli chodzi o design tego, co tutaj sobie wymyśliłam, to zawsze... Skrzydła? Tak, po co takie wielkie skrzydło? Za wielkie. Wszystko ładnie, ale psuje linię. Nie zgadzam się. Ja też nie, oczywiście, ale słuchaj, szanuję każdą opinię. Jeśli komuś się nie podoba, ja nie będę z tym dyskutować. Odpowiadam, a mi się podoba, albo żartobliwie wyciągam referencje na przykład jakichś różnych race carów, gdzie te skrzydła są takie i mówię, co ty wiesz o dużym skrzydle. To, w co ja idę tutaj, jeśli chodzi o styl tego samochodu, to jest taki delikatny Tsukuba style, więc taki już odchodzę troszeczkę od OM+, staram się. Oczywiście plany są na więcej, ale to skrzydło to jest mój ulubiony element w tym samochodzie. Tutaj już OM+, to nie można go nazwać, myślę, już przekroczyłaś ten Powoli odchodzę. Na pewno performance'owo, ale mało kogo na spotach, zlotach, eventach, póki się nie otworzy maski i nie gada, interesuje, co tam się dzieje. Dokładnie, nikt nie Dopiero wie, jak otworzy, to nagle wszyscy wracają. A co turbo, nie? Turbo. Najczęściej słyszę, że to turbo, tak. Natomiast kocham to skrzydło. Ostatnio niestety musiałam poprawiać kilka rzeczy w nim i przez 2 tygodnie jeździłam bez. Nie mogłam na niego patrzeć. Nie mogłam patrzeć, serio. Taki łysy, goły, nie? Bardzo goła dupa. Nie podobało mi się. Natomiast słuchaj, bywają eski bez i potrafią być też zrobione dobrze. Kolejny temat to lampy, bo nie były takie.
były zmienione. Widziałem, że dostałaś takie lampy. Tak. Co możesz powiedzieć na ten temat? Dostałam lampy na gwiazdkę, też od męża i gwiazdka spędzona z rodziną. No ja otwieram karton przy wigilijnej kolacji i zaczynam płakać, a moja matka się patrzy na mnie. Czy ty płaczesz, bo dostałaś lampy do samochodu? Mówię, tak, mamo, nie rozumiesz. Każdy ma swój odpał i swojego kotka w głowie. To są poliftowe lampy, w przeciwieństwie do przednich lamp, które są przedliftowe, ale taka moja jest koncepcja, żeby został kundel, ponieważ najbardziej mi się podobają poliftowe tyły i najbardziej mi się podobają przedliftowe przody, ponieważ są cleary, a ja nie chciałabym żółtych kierunkowskazów. No rozumiem, o co chodzi. Natomiast tyły uważam, że odmłodziły ten samochód dobre 10 lat. Nie, dużo lepiej Piękne wygląda, soczewki, super oddzielone, bardzo ładny ring, jak się je włączy, to faktycznie jest kółeczko, a nie pełny czerwony środek, więc... No i te typowo czarne środki nawiązujące do przeważnie japońskich właśnie lamp, Tak. które mają środki czarne. Fajnie by było kiedyś pewnie ten środek nawet wyłożyć, może delikatnie karbonem, zwłaszcza, że gdzieś tam ten karbon się tutaj przebija, Okej. ale no nie ma takiego projektu, który jest skończony. Jak jest skończony, to coś nie tak, więc Zawsze znajdzie się coś, co możesz jeszcze dodać. Pewnie. Nie? Dalej widzimy dyfuzor, który też jest w sumie dość duży. Tak, razem z poliftowym zderzakiem wleciał, no bo jak już poliftowe lampy, to do tego faktycznie poliftowy tył się pojawił i dyfuzor Voltexa, czyli tak samo jak przód i I lotka. też jest karbonowy, nie? Jest karbonowy, tak. Co to są za wydechy? W sumie dwa. Końcówki są tytanowe, faktycznie, natomiast cały wydech pod spodem to jest Yap Speed. I z tym wydechem samochód już przyszedł, ale wydech jest w dobrym stanie. Nie planowałam go zmieniać. Okej. Jestem zadowolona. A jakie masz plany jeszcze na ten samochód w najbliższe? Na pewno potrzebuję go jeszcze raz wystroić, ponieważ wleciał duży intercooler i na pewno będzie trzeba to zrobić. Korektę na mapie, nie? Zdecydowanie priorytetem absolutnie numer 1 jest poprawienie chłodzenia, bo chłodnica oleju została zamontowana w złym miejscu, plus jeszcze duży intercooler zasłonił jakiekolwiek możliwości pochłaniania powietrza przez niego, więc To jak nagrywaliśmy przeniesienie. Cinematic, to tutaj wstawkę wrzucimy gdzieś. Była mini awaria, natomiast nie awaria, no ja po prostu chcę zapobiec awarii, tak? Denerwuję się o ten samochód, martwię się o niego, staram się pilnować wszystkiego, więc jak już widzę 125 i rośnie, to Jak stanęliśmy wchodzi na sobie. czerwone pole, to znaczy, że trzeba. Wolałabym absolutnie, żeby się nic tu nie stało, nie chcę drugiej w serii szukać, to nie jest takie proste. Nie mam problemu z turbo, ani z kompresorem, mam problem z chłodzeniem po prostu stricte. Na tyle jeszcze coś zmieniałaś? Coś tu możemy dopowiedzieć? To poszerzenia. Rollbar, Masz który widać Rollbar to zaraz tam do środka przejdziemy, ale poszerzenia, te Fender Flary chyba się to nazywa? Tak, one były już z samochodem, pod spodem faktycznie są wycięte nadkola. Na razie nie jestem w stanie ich zmienić, bo jeszcze nie do końca te części zostały znalezione. Są tu jeszcze części, które pewnie będą zmieniane. Marzy mi się też inne nadkole z przodu, może od zmienić Jace całkiem? Racing. Okej. Jest, To są te ścięte, tak? Dobrze kojarzę? one są delikatnie poszerzone i trochę nawiązujące do tego, co na Suprze się dzieje, czyli tam też są wloty. Natomiast Tak, to nie są custom wloty, to już jest faktycznie aftermarketowy nadkole, które w ten sposób wygląda, ma te wlociki. Jest to przepiękny temat. Ciężki do znalezienia. Ogółem raczej mam wrażenie, nie wiem, czy się Łukasz ze mną zgodzi, że ciężej się szuka rzeczy do S2000 niż do Supry. Okej. Jest tego jeszcze mniej. Tam pokazuje kciuka z tyłu, czyli nie kłamie. I szukamy co? Szukamy progów voltexowych, szukamy poszerzek, przód, tył innych, przód w ogóle. I czego jeszcze szukamy? Nie wiem, ale słuchajcie, no, jeśli teraz tego nie mam w głowie, to pewnie zaraz i tak coś wymyślę, bo to nie o to chodzi, żeby ten samochód skończyć, tylko żeby cały czas dawał radość, że się coś przerabia. No ale to jest najważniejsze w tych samochodach, że masz fan z tego, że możesz je budować po swojemu, nie? Mam ogromny fan. Dużo się uczę dzięki mojemu mężowi. On we wszystkim mi absolutnie pomaga. Raczej jest dyrektorem tych prac. Ja tylko przychodzę z kolejnymi pomysłami i wierzę, że on mi faktycznie będzie w stanie to wszystko zrobić. Samochód jest też świetnie zaopiekowany mechanicznie, ponieważ stroi i dogląda go człowiek, który opiekuje się również Suprą. Toma Racing. Absolutnie wielkie polecanko Bartka. I nikt inny tego samochodu nie dotyka pod kątem strojenia i raczej się to nie zmieni, póki Bartek jest. Mam nadzieję, że on też czuje, że jest w dobrych rękach. Ale powiem Ci, że to też nie tak, że sama tylko zlecasz pracę, bo na przykład widziałem, jak opalałaś cały tytan Tak. tam porządnie. Znaczy, no coś tam potrafię. Coś nieco potrafię. Staram się uczyć jeszcze więcej. Jest na pewno jakiś zakres prac, które potrafię zrobić sama, ale Czyli co potrafisz, to raczej starasz się co i potrafię, próbujesz, staram nie? się sama. Lubię, jak Łukasz jest ze mną i patrzy, czy jakieś głupoty nie odwalę. Okej.
Tak w ogóle to jest pierwszy odcinek, który zaczęliśmy od tyłu, bym powiedział. No tak, no z kobietami można czasem zacząć od dupy strony. To się zgadza. Okej. A powiedz mi od razu, bo jesteśmy przy kołach, co tu masz za koła? To są worki CRKI, Work Emotion, pełna nazwa. Śmiesznie, bo one wychodziły bez dekielków środkowych, tych Okej, ale zakrywanych. masz dekielki. Mam, ponieważ tu znów myśl techniczna mojego męża, zaprojektował mi i wydrukował na 3D, więc to jest druk 3D, to jest filament w środku. Ludzie nawet z całego świata piszą do mnie, skąd ja to wzięłam, bo oni też chcą. Super patent moim zdaniem, no bo jednak No ta pewnie. piasta w środku brzydko wygląda. No tak. Nie jest to jeszcze moje wymarzone docelowo koło, chociaż naprawdę bardzo je lubię, ale zdaję sobie sprawę, że nie ma tego hype'u na niego i pewnie trochę odbiera temu, na jakim etapie już jest ten projekt. Moje wymarzone koło to jest C28N i liczę, że kiedyś tu wleci. Ewentualnie druga opcja to jest ZT40. Mniej grzeczny setup, mniej klasyczny. Też bardzo mi się podoba, nie wiem, bije się z myślami. No, w sumie jak ktoś ma komentarz do zostawienia w tym temacie, to chętnie przyjmę i może faktycznie jakimiś głosami się zasugeruję, bo jest albo to, albo to. Raczej trzeciej opcji nie zakładam, bo no, wiem, czego chcę. Do tego Ja samochodu, może Ci co nie pasuje. pomogę, ale na obu będzie wyglądał dobrze. Mam nadzieję. Troszeczkę bardziej racingowo na C28N, troszeczkę bardziej w kierunku jakiegoś, nie wiem, stensu, event cara, show cara na ZT40. O progu jeszcze Ci nie wspomniałam, to jest akurat Tak, ale też mówiłaś, że progi ciekawostka. będziesz wymieniać, jeżeli się uda. Albo skinningować, też się nad tym zastanawiam. Przynajmniej póki tych Voltexów nie znajdę, to możliwe, że po prostu zrobię skinning i obłożę je karbonem, żeby pasowały do reszty. To jest próg od RX-7. Plug and play. To jest ta sama długość tego elementu. Ale nic nie skracaliście, nic nie przycinaliście? Nic, po Co ty prostu gadasz? jest przymocowany. to Więc sztos, ciekawostka. mam kawałek RX-7 w samochodzie. No, więc masz S2000, masz RX-7, możesz I mam. przeszczepić. Tak. A jakie są szerokości jeszcze tych kół? Żeby był fajny setup do eski, powinien być jednak przód trochę węższy, tył trochę szerszy, ale no jest bardzo ciężko znaleźć koło do tego samochodu, bo to jest jakieś chore ET, naprawdę. Więc z mikrodystansem z przodu i dużym dystansem z tyłu rzędu, tu mam chyba 3, a tam mam 30. Okej, to kurczę, to tam To kawał są dystansu. ósemki, szerokości to są ósemki. I jest to 17. To przejdźmy teraz do tego faktycznie przodu i znowu widzimy wielką dokładkę karbonową. Tak, Co kocham to moją jest i skąd dokładkę to karbonową. wyczasnąłeś? To jest cały zderzak razem z dokładką. Okej. To jest Voltex Race. Ale w sensie cały zderzak. Tak, Voltex ma dwa warianty do S2000. To jest wersja Race. Niestety minimalnie ogołocona, bo tu jeszcze pod spodem powinna iść taka płyta, która wystaje dotąd. Wysunięta. I już jest rozumiem? trochę chore to się robi. Boję się po prostu, że po mieście nie byłabym w stanie się tym poruszać, więc zrezygnowałam z tego. Taki time atakowy by się robił wtedy. Bardzo mocno. Mega mi się to podoba wizualnie, ale jest to absolutnie niepraktyczne, a ja chcę tym samochodem jeździć. Ja nie chcę, żeby to był samochód Żeby się nie lawetowany złamało w zaraz tej i tak nazwie. dalej. No rozumiem. To, czego jeszcze tu brakuje, to są zajebiste, takie mega mocne kanarcy, które idą wzdłuż, takie mocno wystające. Niestety akurat ten zderzak złapany z Japonii po uszkodzeniach był naprawiany i z tymi kanarcami on do mnie nie przyszedł. Co gorsze, jakiś wariat w Japonii zaślepił te wloty, czyli to, co No najpiękniejsze w tym właśnie, ale zderzaku. tu masz nawet doprowadzenie. To wszystko było przerabiane u nas w Polsce, gdyby ktoś poszukiwał dobrego laminaciarza, to Przemek po prostu ogarnął niesamowitą robotę i ogromne podziękowania dla Patryka ze S2000 Forum, który udostępnił mi swojego Voltexa, żebyśmy mogli to wszystko pomierzyć i odzyskać jego Dopasować. realny kształt. I trzecie podziękowania po raz 55 dla mojego męża, który wierzył, że w ogóle da się to faktycznie odzyskać, bo jak zobaczyłam, w jakim stanie jest ten zderzak, jak przyszedł z Japonii, to mówię... Chyba tego nie zrobimy, ale się udało. Karbony zrobione przez pana Carbonarta. Spóźnia się z robotą obrzydliwie, ale jak już robi, to potrafi coś tam zrobić, więc mogę polecić. I cóż, no finalnie jestem bardzo zadowolona z tego looku. Plus faktycznie ten nos jest mocniej wyciągnięty względem seryjnego zderzaka. Gdzieś mniej więcej o połowę tego No elementu. tak, widać, że jest wydłużony taki. I dzięki temu zyskałam miejsce na intercooler. Który też jest pokaźnych rozmiarów, bo całą tą jakby No już większego się nie przestrzeń dało. wypełnia, Już nie? większego się nie... Maska też się rzuca w oczy. Tak. Tu mówiłaś, że no, się bałaś tego chyba. Nie, no to było wielkie moje marzenie, żeby ten karbon tutaj wleciał. Maska karbonowa do eski, nie wiem, czy coś bardziej pasuje, aż się prosi. I to jest Tegiva, akurat nie jest to jakiś super obrandowany karbon, to jest po prostu producenta z UK, ale sprawdza się super, dopasował się w ogóle tak, że aż nie wierzyłam, po prostu go zamknęliśmy, gdzie wszyscy mnie straszyli, jaki jest problem z pospasowaniem tego. Pierwsza wersja była taka, że zastanawiałam się nad pomalowaniem tego karbonu delikatnie w niebieski, tak żeby przebijał, Tak ale jak jak u Łukasza, w zobaczyłam, sensie, na masce? tak, chciałam to zrobić to samo co w Suprze, ale jak zobaczyłam jak pasuje przód,
zderzak, potem czarny dach i czarna lotka i to wszystko robi taki fajny czarny pasek, czarną linię, więc no zostaje Więc raczej zostaje. tak. Podprowadziłam Cię jeszcze na chwilę do koła, bo zapomniałam powiedzieć o tym, że to też było wielkie moje marzenie do zrealizowania, czyli Big Break, ponieważ seryjnie ten hamulec wyglądał okropnie. Te zaciski były w słabym stanie i nie jest to takie proste z Big Breakiem, bo nie ma tu jakichś dedykowanych kitów. To jest pomieszanie z poplątaniem, czyli mam tarczę z 370Z razem z adapterami, które pozwoliły to wszystko tutaj włożyć i zacisk z Megane RS3, który był Brembo. czerwony przez jakieś 2 godziny, bo od razu zawiązałem do piaskowania i stwierdziłam, że Okej. musi być turkusowy. Więc tak, to jest Brembo. Normalnie to jest Brembo, ale już nie widać. A jaki zawias tutaj mamy? A zawias to jest TurboWorks, ale nie jestem z niego jakaś zachwycona. Już z tym został samochód zakupiony do wymiany. Do W wywalenia. perspektywie czasu. Tak. Do wywalenia. Dobra, no to przejdźmy teraz pod machę i pokaż to turbo. Pub the hood. Pub the hood i pokaż turbo. Pokaż turbo, którego nie masz. To dopiero. No właśnie. No nie ma turbo. Na razie nie ma też jeszcze dziurki na maskę, Dziurki więc właśnie nie dotykać, nie. może nie spadnie. To jest kompresor. Kompresor Rotrex TTS. Czy wydaje jakieś dźwięki? Bo przeważnie kompresory, tym bardziej w Hondach, to są, kojarzysz, że takie odkurzacze? Tak, no jedni mówią, że odkurzacz, on faktycznie robi sobie takie dziu. To jest całkiem przyjemne. Dźwięk się zmienił w momencie, kiedy faktycznie maska się pojawiła z wlotami. Głośniej. Pierwszy dzień w ogóle się stresowałam. No, Boże, coś świszczy cały czas, coś się dzieje z silnikiem, ale już się przyzwyczaiłam. Okej. Nowe dźwięki zawsze w projekcie to nie jest coś, czego oczekujesz. No tak. I co? I większy stożek z dolotem, który został poprowadzony wreszcie na prawo. Liczyłam, że to pomoże z tym chłodzeniem, ale no jeszcze walczymy. To, co widzicie tutaj, to jest olej rotrexowy, dedykowany do kompresora. Okej, czy one mają osobno Nie taki wygląda to swój? jakoś pięknie, ale tak, musi być jeszcze dodatkowo olej do kompresora i jest też chłodniczka tego oleju, dlatego z tych chłodnic tutaj ja mam co najmniej z 4, bo mam tak od klimy, normalną, intercooler, oleju. I kompresorem. No tak, to chyba na początku powiedziałam. No w każdym razie jest tego trochę, więc to wszystko poukładać to jest wyzwanie. Ciekawostka, ten olej może być tylko i wyłącznie rotrexowy tu wlewany, jest niedostępny w Polsce, trzeba go sprowadzać z UK'a Okej. i sprawdza się go na odpalonym silniku i on oczywiście nie robi się ciemny, Okej. więc jak pierwszy raz go sprawdziłam, to się przestraszyłam, Że go nie- bo bagnet był jasny i mówię, chyba go nie ma. Nie ma. Zamówiłam z UK'a, przyszła butelka, a potem okazało się, jak zaczęliśmy dolewać, że on był, bo olej w kompresorze wymienia się, tak mówi producent, raz na 100 000 kilometrów. To- Więc wszystko jest okej. Mam zapasowy po prostu. To kiedy i... wymienisz ten olej? No nie wiem, ale nie jeżdżę tak mało tym samochodem, naprawdę trochę jeżdżę, a on przebiegu też już ma niemało. To teraz najważniejsza rzecz, ile to ma koni? Nikt się nie spodziewa ile, ja sama się nie spodziewałam. Okej. Jak zaczęłam wykres ze strojenia, to serio byłam w szoku, bo wyszło 400. 400. Czwórki z przodu się nie spodziewałam. To grubo jak na S2000, tym bardziej, że już w serii są narwane, jak mówiliśmy. nie? Wydaje mi się, że grubo. No ja się spodziewałam, że przekroczymy 300 ledwo co, a tu dojechaliśmy do... Ale mówiłaś, że wymieniasz intercooler i jeszcze remap będzie. Tak, To ile no się muszę spodziewasz, że coś dostroić, będzie? bo jest jakby nowa mapa powietrza powinna być przeprowadzona, tak? Samochód musi wiedzieć, że dostał inny tak. setup, ale nie chcę robić więcej, nie potrzebuję tego, po prostu chcę, żeby wszystko komputer sobie sczytywał jak należy, ale to nie po to zostało wymienione, że moim celem było osiąganie większej mocy. Ja myślę, że to naprawdę już starczy. A silnik jest zakuty pod ten kompresor? Nie jest. Znaczy jest, trochę tego nie okej. wiemy, bo nie otwieraliśmy go tak naprawdę nigdy Czaję. po poprzednim właścicielu, więc w sumie może się kiedyś zdziwię, ale wydaje mi się, że nie. Tak, no wolałabym nie ryzykować i nie musieć się o tym przekonywać. I nie tak? zwiększać jeszcze mocy, że... No nie jest to moim celem, nie mam takich ambicji, że Rozumiem. musi być więcej, bo coś tam. Tak? On i tak trochę przez ten kompresor miał niby ten dół się poprawić, wszyscy mówią, o Jezu, masz kompresor, ale super, to teraz z dołu. On też potrzebuje się doładować, więc bardzo liniowo jednak tą moc oddaje. I ten silnik to jest F20... F20C i to jest 2-litrowy. Występowały też eski z silnikiem 2.2 i tylko to może być nazwane AP2, co wychodziło na Stany z silnikiem 2.2. To nie Okej. jest tak, że AP1 to przedlift, a AP2 to polift, bo Okej. bardzo dużo osób to myli. Nawet czasem właściciele z 2000 nie wiedzą, o co w tym chodzi. Okej. Co? Na Japonię. Na Japonię? Niech mnie poprawią w komentarzach, to będą mieli o czym Dobra, pisać, to- ale ciekawe, kto będzie taki mądry. To No, spróbujcie tam napisać komentarz do Any, no. No. Nie będzie tak prosto. Dobra, no to słuchaj, zamykaj machę, no i przejdziemy jeszcze do środka, bo tam nas jeszcze nie było. Co jedyne, co nie powiedziałam, że jest blow-off, no ale wiadomo, że jest blow-off. No i jakieś tam kolorki moje, no nie wiem, chcecie o kolorkach coś opowiadać? Starczy tych kolorków. Kolorki to babska rzecz.
to powiedz mi, co się zmieniło w środku? Na pewno kierownicę widzę, że oprzyłaś. Tak, kierownicę przyszłam, no bo nie była w jakimś super idealnym stanie. Plany są jeszcze, żeby tutaj cały ten element, który faktycznie jeszcze troszeczkę kuleje, był w karbonie. Będę to pewnie też okładać. Przede wszystkim wjechał kubeł, wjechał rollbar, wjechały szelki. No tam, że mieszek obszyty to też, wiadomo. Trochę dla mojego udogodnienia wsadziłam, znowu kundel, poliftowy tunel, Okej. bo przedliftowy tunel nie ma nawet tego Schowka. fantastycznego, wielkiego schowka. Więc totalnie wsiadasz i cokolwiek masz w rękach, to nie masz nic A tutaj z też tym to ci możliwości zrobić. Nie, Nie? nie. Ja myślałem, że tam jest, wiesz, taki... Nie ma żadnych schowków w S2000. W poliftowych jeszcze drzwiach są takie wgłębienia, że możesz za tą siateczkę coś włożyć, tam to możesz naklejkę. A to? To się otwiera i tu masz mniej więcej tyle. Ja tu sobie czasem trzymam takie jakiś ładne schowek rękawiczki. Tu jest zajebisty schowek. Natomiast w momencie, kiedy wjechał rollbar, już jest nieużytkowy. To się otwiera Aha, i tam okej. jest naprawdę dużo miejsca, natomiast ja sobie to zabrałam, więc... I tam masz otwieranie bagażnika, też dobrze widziałem? Tak, bagażnik w SC otwiera się tutaj, co jest bardzo fajne, bo w momencie, kiedy odchodzisz od swojego samochodu i chcesz go zostawić z otwartym dachem, to tutaj też możesz sobie to zamknąć z Zamknąć. kluczyka. Nikt ci się nie dostanie do bagażnika, do twoich rzeczy, wszystko może być zamknięte. Okej. Gorzej, jak zamkniesz sobie kluczyki w bagażniku i to też wcześniej zamkniesz. Wtedy powodzenia życzę. No to wtedy jest problem. A już niektórym się zdarzyło, słyszałam. To co? Jesteś gotowy na S2000 Challenge? Jaki? No, chciałabym, żebyś spróbował się tu wpasować. Jako wysoki człowiek, Jeszcze mi powiedz, że ten fotel jest dopasowany do ciebie, to nie ma szans. jeśli ja teraz wejdę tu, to ja nie sięgam do pedałów, Okej. co nie? Ja sobie wiszę tak. Jeśli chcesz wejść po mnie, O nie, to już w ogóle się nie uda. to ja siedzę tak. Okej. W związku z tym, że nie jestem taka duża, to wychodzę tak. No to u mnie tak to nie będzie wyglądało. Zapraszam. Czekaj, wejście może będzie albo nie będzie. Złamię nogę i wejdę. O! Teraz taka muzyczka z Benny Hilla. No i Uwaliłem dobra, fotel. spróbuj się teraz odsunąć i powiedz mi, czy na razie oczywiście tak. Siedzisz jak w dziecięcej Urwało mi zabawce. głowę, nie? Jeszcze jak cię zamknę, to koniec, nie możesz już ruszać łokciem. No, Ale jeśli się odsuniesz, ale nie to był, jest szansa. szczerze, to nie wiem, czy byłbym w stanie... O, dobra, jakbym wcisnął sprzęgło. No tak, ale masz kierownicę na nogach, nie? O, Skręcając będziesz sobie ocierał uda. dobra, Ale złap wajchę i spróbuj się odsunąć do tyłu na maksa. Odpychaj się nogami i jedziesz. Dobra, to jest koniec. Czy byłbyś w Teraz stanie ten lepiej. samochód prowadzić? jeżeli bym zamknął drzwi, Do komfortu to daleko, nie? lepiej niż na seryjnym mi się wydaje. Na seryjnym by było chyba gorzej, No kubeł zdecydowanie. ale no kubeł też Pozwala masz siąść sztywny, w niżej, sensie musisz tak. siedzieć w tej pozycji takiej, wiesz, no. Ogólnie z włożeniem kubła do S2000 też jest walka. Tu akurat jest Recaro Pole Position, to są dość No i plus wąskie ten fotele. rollbar, który masz z tyłu, Natomiast nie? tak czy inaczej zobacz, że on już wbija się w boczek. I każda szerokość, czy jakieś szerokie uszy w S2000 to jest Nie tragedia, bo nic tu nie jesteś w stanie zmieścić w ten samochód. Nie no, ale tak, żeby jechać, dałoby radę. Ale z komfortem to nie miałoby nic wspólnego. Co Pytanie jeszcze, ciekawe, jak wysiądę. nie ma żadnej regulacji kierownicy. Ani w górę, ani w dół. Japończycy po prostu stwierdzili, jesteś mały, to jedź i się baw, a jak nie, to kij ci w oko. Poważnie? Ale jest Nie to ma. taka jakby Nie ma odłączona od żadnych, tego. nie ma. Ani do przodu, ani do góry, ani do dołu, nic. I teraz znowu musiał, chociaż teraz jestem odsunięty, musiałbym złamać nogę. O! Wyciągnąć cię. Dźwig mamy! Wyskoczył z takim plup. Jechać by się dało, ale komfortu... No tak, ale ja z moim 1,70 m to ja się czuję, że ten samochód jest uszyty pode mnie. Dla mnie to jest fantastycznie. Więc dobra, ja Cię wymęczyłem pytaniami. Teraz pytania od widzów, które mogliście zadawać na Instagramie. No i pierwsze pytanie do Ciebie. Jaki samochód dodałabyś do Waszego garażu w tej chwili? Ej, no to jest easy, NSX. Okej, no Ja tak, Hondziara już o tym Potrzebuję po mówiliśmy. prostu tego, afirmuję. Kiedy nowe koło? Jak tylko je znajdę. Nie ma dnia, żebyśmy nie szukali, naprawdę. A po prostu ten setup jest bardzo upierdliwy i to jest ciężko, żeby znaleźć coś w tej szerokości. Plus ja chcę przeskoczyć na rozmiar 18 i z tym chorym ET, które... No naprawdę, to nie jest takie łatwe. Jeszcze parę znalazłam. Ale Albo ta różnica, o parę której i parę, mówisz, czyli no, no, 4 no. takie same, też już znalazłam. Ale chcesz Ale ja już potrzebuję 2 węższe z przodu i 2 szersze z tyłu. Tak, no i jest Not to so upierdliwe. easy, not so easy. Pewnie skończy się na tym, że zamówię nowe, no ale Okej. to... Money. Tobie skończą się kiedyś pomysły na mody? Tak padło Mam pytanie. nadzieję, że nie, bo widzisz, ja cały czas coś wymyślam. Dobre pytanie. Jeśli ktoś uważa, że mam głowę pełną pomysłów, to odbieram jako komplement. Raczej tak. Jak się jeździ z kompresorem, gdy większość do tego silnika montuje turbo?
Nie jeździłam nigdy z turbo, więc ciężko mi to porównać. Wiem, że K-seria lubi się z turbo, ale F-seria faktycznie lubi się z kompresorem, chociaż K-seria też lubi się z kompresorem. Generalnie w związku z tym, że faktycznie taka jest charakterystyka VTEC-a, to kompresor tutaj pasuje. Trochę liczyłam na to faktycznie, że on to jego laga pierwszego zniweluje, a wcale tak nie jest, bo jednak ten kompresor też potrzebuje tego boosta i też potrzebuje się chwilkę nadmuchać, ale no jeździłam S-ką seryjną i jeżdżę moją. Wsadziłam tutaj Kamila Bajcarka, który ma też, uważam, jedną z najfajniejszych esek w Polsce i on był zajarany. Powiedział, że mój samochód jest mega szybki, więc myślę, że znów nie wyobrażam sobie powrotu do serii. No i tutaj padło pytanie, czy będzie 500 w Soniku? Nie sądzę. Nie ma takiej potrzeby, brzmi to dla mnie not reliable i nie jest to w ogóle moim celem. Po co mi te liczby, nie mam pojęcia, więc absolutnie 400 to już jest dużo. Come on, wystartowałam z 240, więc no. Teraz typowo hondziarskie pytanie, może się domyślasz, o jakie chodzi? Jak tam olej? Ile pije oleju? Nie przypominam sobie, że zdarzyło mi się dolać. Okej, czyli raczej Robię co roku serwis i nie było nigdy potrzeby, żebym dolewała. Serio. Tak jak zawsze mówię. Jak dbasz, tak masz. Jak Ja- twój silnik pije olej, Tak. to zrób remont. Ja uważam, że po prostu ten samochód czuje, że ja go kocham i on mnie kocha i on mi to oddaje. Jest wdzięczny i nie psuje się. Ile pali przy ciężkiej nodze? No moja noga jest ciężka, na pewno. Ja nie jeżdżę normalnie swoimi samochodami To ile pali? raczej. Trzeba by to przeliczyć, ale już raz to robiłam. Nie zajmuję się raczej przeliczaniem tego, ponieważ ten samochód ma mi dawać radość, a nie to, że ja teraz jeżdżę, kalkuluję i Tak, nie wiem, ile patrzę w ale portfel. Ale pewnie, nie jest po to to ten coś samochód. około 15, jak totalnie szaleję sobie, a pewnie około 12, jak staram się zrobić to może trochę spokojniej. No i tak, myślę, że znośnie, nie? No to wciąż 2 litry, no to ile to ma palić, nie? Dokładnie. Tutaj ktoś powiedział, że fajny Hond. Fajny Hond, to dzięk. Jakbyś mogła zmienić S2000 na dowolny inny japoński wóz, ja już wiem. Tak, no będę powtarzać. NSX. NSX, aczkolwiek, disclaimer, jeśli miałabym zmienić to S2000, to nie ma takiej opcji. Dla mnie on jest bezcenny i mogę nie mieć tego NSX-a nigdy w życiu. Jeśli miałabym go oddać za to, nie ma opcji. To było ostatnie pytanie, Anna, więc ja bardzo Dziękuję Wam wam dziękuję za to, że mogłaś przedstawić mi i widzom razem z Łukaszem całą Waszą przygodę, Dzięki albo za przynajmniej możliwość. jej malutką część tej przygody, bo jak mówiliśmy, aut macie jeszcze dużo więcej. Tematy się nie kończą. Może jeszcze kiedyś do Was spadniemy i kolejne tematy nam przedstawicie. Zapraszamy, było super miło Was gościć. Także dziękuję Ci ślicznie, Ale skleja, Siadło, nie? męska taka. a Wam dziękujemy ślicznie, że oglądaliście ten odcinek do końca. No i widzimy się na kolejnych tematach. Cześć!